Dashbur, kolejny odcinek. Witam Was z łowiska Zambony. W przepięknym miejscu, za mną trzcinowisko. Już i ciepło, słuchajcie, zobaczcie, dzisiaj jestem tylko w takiej bluzie. Pod spodem mam podkoszulkę. Nie mam kurtki nawet, bo wjeżdżając z domu tutaj do łowiska było 27 stopni. Dzisiaj jest niedziela, dzień wyborów. Byłem zagłosować. Nie wiem, byliście? Dajcie znać w komentarzach. Rano byliśmy z Michałem na polowaniu porannym. Później jakieś tematy trzeba było ogarnąć w domu, zmontować odcinek w międzyczasie. I przyjechałem dzisiaj na wieczorną zasiadkę. Posiedzę sobie, żeby tak trochę odpocząć, naładować baterię przed nadchodzącym tygodniem. Oczywiście standardowo ja nie załadowany, więc ładujemy się, ale tą jedną kulę, żeby nie było, patrzcie, otwieram pakę, tą jedną kulę Revuesa Speedtupa to sobie wyciągnąłem na ostatnim polowaniu, która mi upadła, mam w kieszeni, więc zaraz ją załaduję najpierw i do Was wracam. Sztucer załadowany, możemy polować. Także ja już gotowy. Słuchajcie, dzisiaj oczywiście 308, jak widzicie, bez wielkich kombinacji. Na razie nie zmieniam amunicji, cały czas z nią poluję. Ja jestem zadowolony. Kiedyś ktoś tam napisał w komentarzach, że zwierzyna ci odchodzi, no ale ja jestem nauczony strzelać na komorę i przy strzale za łopatkę, z czegokolwiek byście nie strzelali, a uwierzcie mi, że polowałem z wieloma kalibrami, z różnoraką amunicją i nawet jak strzelałem 404 Jeffrey i strzelałem dzika za łopatkę, to i tak szedł. 404 Jeffrey to taki, wiecie, typowo na słonie, bawoły, nosorożce i tego typu tematy. Więc ja rzadko strzelam w łeb, to nie znaczy, że w ogóle nie strzelam, ale rzadko. Więc ta zwierzyna czasami mi odchodzi, ale to odejścia to jest 30-40 metrów. No i co? Dzisiaj sobie posiedzimy. O, już zwierzyna jest. Popatrzcie, ja tylko przychodzę. Nie wiem, czy zdążę wam... A, dzisiaj mam normalny statyw, czekajcie. Zdążymy? Nie wiem, czy się nagrała nawet. Nie wiem, czy się nawet nagrało. Ale zobaczymy. Jak się nagrała, to jest. Kuska się nagle pojawiła. Nie wiem, musiała gdzieś leżeć sobie w rzepaku. Jak zacząłem do Was mówić, no to się podniosło. Więc sobie statyw wziąłem. Ten, który miał być. Więc kamerę można teraz używać żwawiej. No i tak, słuchajcie. Popolujemy. Mamy jeden temat, który chciałem z Wami tutaj przedyskutować. No bo te odcinki, jak wiecie, na ambonie, jak sobie siadam, czasami mi przychodzi jakaś złota myśl. O, jest kolejny zwierz. No popatrzcie, no nie nagram wam tego, czekajcie. Muszę ciszej mówić. Bażan, kogut pod samą amboną. Czyli aktywność zwierzyny dzisiaj jest naprawdę spora. Znowu jak się coś pokaże, to Wam spróbuję to pokazać. Ale dzisiaj to ciężko idzie. Więc jak wrócę jeszcze raz, bo znów mnie zwierz wybija, więc czasami mi przychodzi taki temat, z którym się chcę z Wami podzielić i porozmawiać z Wami na ten temat, żeby wyrazić swoje zdanie. Bo no ale to po kolei, słuchajcie. Kolejny sezon rozpoczęty. Ale sezon nie tylko w łowisku, nie tylko związany z polowaniem, nie tylko z gospodarką łowiecką, ale sezon, który w moim odczuciu w tej chwili rzuca bardzo, ale to bardzo znaczące wyzwania w strefie medialnej. Ja już wielokrotnie podkreślałem u mnie na kanale i gdziekolwiek tylko jestem, że
musimy wyjść na zewnątrz. I wy o tym dobrze wiecie. Na zewnątrz, co mam na myśli? Na myśli mam to, że musimy wyjść medialnie, poza myśliwych. I teraz tak naprawdę w każdym z was, w każdym widzu, który jest tutaj na kanale, ogląda, jest myśliwym, stażystą, kandydatem, pasjonatem, sympatykiem, nieważne, rozumie to łowiectwo, to każdy z was ma takie malutkie ziarenko, które powinien zasiać jakby w nadchodzącym sezonie w mediach. Dlaczego o tym mówię? Nasze środowisko jest poniekąd podzielone. Mamy w środowisku naszym kilka tuzów, ale ich tu, słuchajcie, spakowałbym do jednego samochodu i to niekoniecznie do busa, tylko 7-osobowego. I taka mała garstka tam na internetach robi zadymę, komentarze pisze głupoty, ale to z reguły to mam wrażenie, że te komentarze ukazują się w godzinach popołudniowych, jak wrócą z pracy, wypiją 2-3 piwa i piszą głupoty, ale to tacy niech sobie są. Jak to mówią, pożyteczni idioci. To niech oni sobie tam piszą. Natomiast o co chodzi? My myśliwi robimy bardzo dużo dobrego, jakby nie tylko dla polskiej przyrody. Udzielamy się w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Już pomijam aspekt Ukrainy, że pomagaliśmy, udostępnialiśmy swoje domki myśliwskie, koła zrobiły zbiórki i tak dalej. Ale mamy takie akcje jak Dasz Gór, Dasz Krew. Mamy wszelkiego rodzaju akcje charytatywne, gdzie pomagamy dzieciakom. Odsyłam do odcinka z zawodów strzeleckich w Ziębicach. Słuchajcie, my tych akcji mamy od groma. Ja nie chcę ich tu wymieniać, bo to nie o to chodzi, odcinek będzie miał 3 godziny wtedy. Tylko chodzi o to, żebyście wy, operujący w social mediach, na Instagramie, na Facebooku, na TikToku, na YouTubie też, gdziekolwiek, pokazywali też to działanie myśliwych, nie tylko łowieckie. Działanie myśliwych też to, które wykracza poza szeroko pojęte myślistwo. Dlaczego o tym mówię? Słuchajcie, zieloni to są, powiedzmy tam w cudzysłowie zawsze, ci ekoterroryści nie robią kompletnie nic, zbierają tylko pieniądze, mają socjologię opracowaną idealnie i napędzają cały ten młyn. Napędzają przeciwko nam, przeciwko normalności, przeciwko normalnym ludziom. I też to robią garstką ludzi. Natomiast nas jest tylu, piszecie na kanale na Sudeckiej jest was prawie 50 000. Ja już nie mówię, żeby każdy. Więc spośród tych 50 000, jakby 10 000 osób spośród was zabrało, to jest 1/5, zabrało głos na internecie, na swoim Facebooku prywatnym, nie w grupach myśliwskich. Pomijam grupy myśliwskie, odrzućcie je na bok, zupełnie nie. Na swoich kontach prywatnych byście udostępniali wszystko to, co myśliwi robią. Mamy teraz, zaczęło się coraz więcej dziać. W tej sieci widzimy, że na profilach PZD-owskich, na profilu Łowczego Krajowego jest masa informacji przekazywanych. I to naprawdę od was zależy, żeby to dotarło do jak największej grupy ludzi. Nas mass media nie pokażą. Pamiętajcie o tym, jeżeli nas nie pokazali podczas protestu, to tym bardziej nie pokażą nas podczas oddawania krwi. Nie ma na co, to nie ma mowy nawet. Ale my możemy wyjść dzisiaj do ludzi poprzez social media. Dlaczego o tym mówię? Wszelkiego rodzaju badania, które są prowadzone przez fachowców, przez naukowców, dowodzą jednego, że telewizja umiera. Nie chcę teraz przytaczać dokładnie, ile ona jeszcze będzie trwała, ten taki główny nurt telewizyjny, ale to nie jest liczone w dziesiątkach lat. To jest liczone, myślę, że z tego co pamiętam, to daje się jeszcze mniej więcej telewizji u nas tutaj w kraju od 7 do 10 lat i później ona już będzie zanikać. Już dzisiaj zobaczcie, jaka nastąpiła ewolucja straszna. Kiedyś był program, ja to pamiętam, 1, 2, koniec, więcej nic nie było. Później doszedł Polsat, później doszedł TVN, później były platformy cyfrowe. Dzisiaj ja telewizję to włączam, wiecie kiedy? To wam wszyscy moi znajomi mogą potwierdzić, jak jest mecz. Głównie Liga Mistrzów, to wtedy ją oglądam. Siatkarzy i mecz. Piłki nożnej. A tak to w ogóle nie włączam. U mnie główną platformą, z której korzystają dzieciaki, to jest Netflix. My od telewizji odchodzimy jako społeczeństwo.
przechodzimy do social media, do informacji szybkiej. Dlatego ten TikTok dzisiaj jest tak popularny, bo tam wszyscy przesuwają paluszkiem. Informacja jest szybka, śmieszna, czasami często wartościowa i dlatego uważam, że powinniśmy się pokazywać tam. To jest ten czas, moi drodzy, to jest ten czas, kiedy powinniśmy to zacząć robić i budować. Więc uważam, że jeżeli każdy z Was zacznie udostępniać te posty, które działamy na zewnątrz, od sadzenia drzewek, zbierania śmieci, oddawania krwi, jakiejkolwiek pomocy osobom potrzebującym i tak dalej, to mogę Wam opowiadać o tym cały czas. To sami dobrze wiecie, że my udzielamy się bardzo mocno. No to wtedy ta informacja będzie płynęła nie kroplówką, tylko już jakimś takim lekkim strumykiem. Ale im szerzej to pójdzie, tym będzie to lepiej. Więc powinniśmy to wykorzystać, tą siłę, która jest pośród nas. Więc naprawdę tutaj taki mój apel i prośba, żebyście udostępniali to. Bo jeżeli nie będziemy tego robić, no to jakby sami sobie nie chcemy pomóc. Dlatego dzisiaj myślałem o tym już wcześniej, żeby nagrać taki materiał. Natomiast powiem Wam, że ja widzę po internecie dużo informacji, tylko że one są jakby zamknięte w tym gronie w grupach myśliwskich. Wyjdźmy na zewnątrz. Wiecie dobrze, że byłem u Tomka Drwala na podcaście. No i wszędzie pojadę, słuchajcie, gdzie nie jestem jakimś krasomówcą, nie wiadomo jakim, osobą, która będzie opowiadać, nie wiem, mega jakoś tak płynnie. Natomiast jakąś tam wiedzę mam. Nie uważam się, że ja mam wiedzę mega, bo są osoby, które by się wypowiedziały na pewno lepiej. Wiedzę mają na pewno większą, no ale musimy wychodzić do osób, które prowadzą właśnie takie media. Jeżeli Tomek będzie chciał mnie zaprosić jeszcze raz, to na pewno skorzystam i pojadę. Dlaczego? Dlatego, że moim głównym celem było to, jadąc do Krakowa, było to, że jego podcast dociera do myśliwych w takim stopniu, a do reszty w takim. Więc dlatego mówię, jego widownia jest jakby w cudzysłowie cywilna. I dlatego musimy wychodzić i się... wyszło samo. No, ta wyszła daleko, będzie sobie żerować, to podejdzie, to Wam pokażę. Dlatego musimy wychodzić do takich mediów. Dzisiaj ja przeglądając to, co się dzieje na platformach internetowych, szczególnie YouTube'owych, patrząc na cyfrę na wyświetlenia pod odcinkami niektórych podcasterów, to mi się oczy otwierają. Tam są wyświetlenia w milionach albo w setkach tysięcy i tam powinniśmy iść. Tutaj jest też taka rola troszeczkę dla PZD-u, żeby PZD-u się spięło w sobie i też wystawiło taką silną reprezentację, która będzie nas reprezentowała w tych mediach. I dlatego uważam, że tylko w tą stronę możemy osiągnąć coś dobrego. Tylko i wyłącznie musimy brać udział we wszelkiego rodzaju imprezach cywilnych. Pokazywać się tam od strony kuchni, od strony pomocy w organizacji. Słuchajcie, możliwości jest masę. Tylko trzeba do tego usiąść. Fajnie, bardzo fajnie. Nie wiem, czy na pewno ci, co się interesują, to doczytali na stronie internetowej, że powstała tak zwana strategia działania i o to właśnie chodzi. Strategia, my nie mówimy o strategii, ja nie mam na myśli działania, słuchajcie, na ten sezon tylko. Ja myślę o strategii działania w moim założeniu 10-15 lat. I wtedy efekty możemy osiągnąć, pierwsze, pozytywne, uważam, po 3-4 latach i nie będą to efekty typu wow, ale będą to efekty zauważalne. Więc jeżeli my tego nie zrobimy, to nikt za nas tego nie zrobi. Dlatego tak, słuchajcie, tak sobie dywagując, rozmawiam z Wami, no i czekam na informacje od Was, co Wy myślicie o tym. Bo mój kanał generuje zasięgi, no już mogę powiedzieć otwarcie, że w milionach, tak? Natomiast on generuje zasięgi pośród myśliwych. Moja grupa odbiorców to są głównie myśliwi i ich jest tylu, a tych właśnie odbiorców poza łowieckich jest tylu. No i tu jest właśnie ten cały problem. Ja się cieszę, że subskrybentów przybywa, że zasięgi się zwiększają. Dla mnie to jest budujące i to daje mega kopa do pracy. Nie zdajecie sobie sprawy. Jak ja sobie gdzieś tam montuję ten odcinek, wrzucam, sprawdzam, wchodzę w ten YouTube Studio, przeglądam, patrzę, no znowu przybyło tylu subskrybentów, za chwilę 50 000. No jakby mi ktoś, kanał ma 5 lat, jakby mi ktoś 4 lata temu powiedział, że ja będę w tym miejscu, gdzie jestem dzisiaj,
to bym mu kazał jechać do Castoramy, kupić sobie młotek gumowy i puknąć się w głowę. No nie, nigdy w życiu, nigdy. Natomiast powiem Wam, że przez nasze media, social media, nasze kanały YouTube'owe, Instagramerów, TikTokerów, Facebookowiczów, nie osiągniemy tego. My musimy wyjść na zewnątrz. I bez Waszego udostępniania nic z tego nie będzie. O, kuska się patrzy, ale patrzy się w drugą stronę. Dobrze. Na nas się nie patrzy. To tak po tyle. To tyle Wam chciałem powiedzieć. Posiedzimy dzisiaj. Zapolujemy głównie na dziki. Mamy taki okres, jaki mamy. Okres wspaniały do polowania. Okres super do wykonywania prac w łowisku. We wtorek kręcę dla Was kolejny materiał. Z roli głównej nikt inny, tylko mój syn Stanisław. Więc mieliśmy to jutro robić, ale z pewnych względów musiałem to przełożyć na wtorek. Zobaczymy, jaka pogoda będzie. Dużo pracy nas czeka, więc pojedziemy w teren. Oczywiście to nagramy, pokażemy Wam. No i będziemy działać, tak? Mam nadzieję, że dzisiaj nam jakiś tutaj święty Hubert czymś podarzy. Jakieś dziki chyba tu wychodzą, bo widziałem świeże tropy. Ostatnio coś nie możemy się z tymi dzikami spotkać. Jak się spotykamy, to albo daleko, albo nie ma kuluchwytu, no, albo są sytuacje takie, jakie są. Więc powiem Wam, że nie miałem takiego jakby parcia strzelenia tego dzika, no ale zdaję sobie sprawę, bo już nie jeden, chyba 2 widzów mi tam napisało, że skuteczność spada. Natomiast nie chodzi tyle, że skuteczność spada, co nie mam takiego parcia, słuchajcie, żeby strzelić tego dzika, bo na jednym z ostatnich polowań widzieliście, wyszły nam 2 dziki, wystarczyło zejść z ambony, podejść i strzelić. Ale jakoś nie miałem takiego przekonania wewnętrznego, że muszę to zrobić. Natomiast no nie wiem, czy jest drugi kanał na YouTubie polskim, który pokazuje Wam taką ilość zwierzyny i taką ilość polowania i tyle odcinków. Robimy to regularnie prawie 2 lata, czy chyba już 2 lata minęło. 2 odcinki w tygodniu, czasami 3, więc no dzieje się. Więc na pewno coś tam, jakieś te dziki, coś tam postrzelamy, zapolujemy sobie wspólnie, będę Was zabierał do łowiska. Myślę, że nie zrobić na TikToku, nie robić częściej live'ów, no bo sytuacja jest tego typu, że dużo osób, mam tam tę grupę na TikToku przebijającą 200 000 obserwujących, więc jest to naprawdę dużo. I tak rozkminiam, czy nie robić tam więcej po prostu relacji na tym TikToku. Dzisiaj nie zrobiłem, mam baterię słabą w telefonie, ale jak sobie naładuję baterię, to na następnym polowaniu zrobimy takiego live'a. No i co? Chyba tyle, tak? Będziemy działać, będziemy się próbować rozwijać, że tak powiem, żeby dla Was robić coraz lepsze materiały. Mamy kilka pomysłów. Tych zagranicznych wyjazdów w tym roku jest sporo. Się szykuje. Z takich grubych wyjazdów naprawdę powiem Wam, że aż szkoda gadać, bo tych wyjazdów będzie naprawdę dużo. No ale zobaczymy. Nie będziemy opowiadać przed czasem. O, sarna nam się schowała, także Wam nawet nie pokażę kuski, ale pewnie wyjdzie za chwilę. Więc mamy jakieś tam plany na ten sezon. Kończymy. Jak coś zwierzyna się pokaże, to oczywiście do Was wracam. Dzisiaj trochę popolujemy dłużej. Ponieważ tam te jedne dziki, co ostatnio były w rzepaku, to mnie trochę zrobiły mnie w konia. Tyle nie zrobiły, nie było kuluchwytu. Później już podszedłem je na tyle blisko, że dostały wiatru i uciekły. Natomiast trzeba je podchodzić po prostu z drugiej strony i będzie kulochwyt i będzie możliwość, więc zajrzymy jeszcze, bo to jest na tym rewirze, tylko troszeczkę za mną. Więc jak będziemy wracać w stronę domu, to zajrzymy tam i może się uda jakiegoś tam dziczka jeszcze upolować. A tymczasem dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o tym rozpowszechnianiu tych informacji przez Was. Wy będziecie tym nośnikiem. Mam taką nadzieję przynajmniej. No i tyle. Także jak się zwierz pokaże, to do Was wracam. A ja teraz się biorę za polowanie. Zobaczcie, jaki fajny szóstek.
Całkowicie wytarty, starszy rogacz. Coś się zaczyna dziać, a w międzyczasie przyszło powiadomienie z fotopułapki. Zaraz wam pokażę, co tam przyszło. Tych, co w górach wiszą. I wrócił. Czyż nie piękny widok na wiosnę? Naprawdę. Regularny, jak zmalowany. Mówiłem wam, że powiadomienie przyszło, słyszeliście? No i zobaczcie, byk przyszedł się wykąpać. Kto nie oglądał, to odsyłam do odcinka z dzieciakami. Całą rodziną byliśmy wieszać. Na tym właśnie leśnym spa przyszedł byk, a tam one cały czas były. Jeszcze wam pokażę. Tutaj nawet jak się rogowały. Te jeszcze mają wieńce. A tamten już przyszedł zdecydowanie starszy i nakłada. To taka ciekawostka. Przyciszę te dźwięki, słuchajcie. I będzie odcinek, bo tam są te fotopułapki ustawione na zdjęcia i na filmy. Pojadę je pościągać, to wam oczywiście wrzucę do jednego z odcinków. Odcinek z fotopułapek. Ale wam powiem, że się wilk nagrał. Ale więcej wam nie powiem. Będziecie poczekać. Dobra. Siedzę cicho, bo kozioł się już na bolę patrzy. Patrzcie, jaka symbioza. Był starszy rogacz. Czekajcie. Wyszedł dużo młodszy. Sarna w 2. roku życia, rogacz. Pierwsze jego parostki. Coś tam dochodzi, podam. Muszę być cicho, bo coś podam chodzi. Razem z kogutem sobie żerują. Jest kózka, ale jest bardzo blisko. Teraz wam powiem ile metrów. 34 metry. Nie chcę jej spłoszyć, bo za nią jest rogacz. Ale nie wytarty, młodziutki. Może podejdą bliżej. Wyszła nam następna koza. Zobaczcie, jaka gruba. Tutaj widać, że ona lada chwila się wykoci. I będą małe koźlaczki tutaj. Będzie co nagrywać.
Nie strzeliłem. A wiecie czemu? Były 3. 2 były grube, pękate. Ja je w lornetce widziałem, zresztą widać za mną niebo, słuchajcie, bo to nie jest jeszcze całkowicie ciemno, jest szarówka. 2 były grube, pękate i 1 był zdecydowanie mniejszy. Wy tego nie zobaczycie w kamerze, bo było po prostu, one były na jakieś 70-80 metrów. One są przede mną. To tyle powiem. Że się pasą na rzepaku. Są. I nie wybrałem. Dlaczego? Dlatego, z 2 względów. Po pierwsze, nie dałoby się nagrać tego strzału. Po drugie, mam lunetę założoną, normalną, normalnego Zeissa, V8, z której bez problemu mogłem strzelić tam, gdzie chciałem. Widziałem w niej wszystko. Ale mi się przetasowały w tym rzepaku. Przetasowały się do tego stopnia, że ja nie wiedziałem, który jest najmniejszy. Ten rzepak na początku przy trzcinach, widzieliście, był mocno, powiedzmy, to było podmokłe i on nie wyszedł. Natomiast z głębi pola był coraz większy i weszły w ten rzepak. Nie byłem w stanie wybrać sztuki, więc odpuściłem ten strzał. I też dlatego, że jak widzicie, u nas te dziki są. Natomiast jeżeli będziemy strzelać wszystko tak jak leci, nie będziemy wybierać tych dzików, będziemy strzelać, nieważne czy ta lożka będzie miała 40 kg, 50 czy 70 na skupie, to jest najmniej istotne, ale jeżeli będziemy strzelali wszystko tak jak leci, to nie będziemy mieli tych dzików. Naprawdę nie będziemy mieli, więc warto czasem odpuścić, nie strzelić, jechać i na siłę strzelić, nawet tą lożkę przelatkową. Mogłem spokojnie strzelić tutaj. Jedną z tych 3, tylko mówię, ten najmniejszy wyszedł jakby na końcu, był wyraźnie mniejszy, to nie był duży dzik, czyli 30 kg, ten miałby tak po 40, może 45 i był chudy i ja widziałem pędzel w lornetce, normalnie jak przechodził przez ścieżkę, było widać pędzel, więc mogłem go spokojnie strzelić. No ale jak już weszły w ten rzepak, robiły, przetasowały się i tyle je widziałem, więc no co, przepnę lunetę na termowizyjną, ale tych już nie strzelę, bo poszły w rzepak. Tak? To pole nie jest małe, to jest kilkanaście hektarów, więc gdzieś tam weszły sobie i pójdą sobie żerować na rzepaku. Ale nic, posiedzimy tu jeszcze chwilę. Może jakiś jenot wyjdzie. Przepnę się teraz na tego infirejka, którego widzieliście w ostatnim odcinku i spróbujemy i posiedzimy jeszcze. A już zaraz ktoś powie, to mogłeś się wcześniej przepiąć, ale słuchajcie, to była taka widoczność jeszcze, że dla kamery nie była to dobra widoczność, ale normalnie była ok, więc nie przepinałem. Po co? Teraz już się robi coraz ciemniej, więc teraz przepnę. Natomiast tak jak wam mówię, naprawdę, jeżeli chcecie mieć dziki w łowisku, a macie, większość z was posiada już elektrooptykę różną, to wybierajcie te dziki. Nie strzelajcie tak jak leci. Bo jak będziecie tak robić, to nawet dla tych paru złotych sanitarnych dzików, który płaci nam PIW, jestem pierwszym przeciwnikiem, żeby to zabrać, żeby to zaczęło niszczyć związek nasz, ten taki mały, miejscowy, koła mam na myśli, zaczęły niszczyć pieniądze z piwu. Ktoś zaraz się zapyta, a ile ty sanitarnych strzeliłeś? Nie wiem, ile strzeliłem, ale 4? 3? Chyba więcej nie strzeliłem. Wydaje mi się, że chyba 3 albo 4, nie wiem nawet. Więc ja wcale tych dzików sanitarnych dużo nie strzelałem. Nawet jak inaczej, jak były to odstrzały sanitarne, to i tak wybierałem męskie dziki. Więc ja nie mam strzelonych żeńskich. Nie umiem wam powiedzieć, musiałbym sprawdzić, ale na pewno nie więcej niż 5. To na 100%. I wszystkie, praktycznie każde, były to dziki, ja już teraz nie pamiętam, ale większość to były dziki męskie. Natomiast i tak ten sanitarny odstrzał trzeba wykonać, więc u nas była zasada taka, że łowczy dawał dziki normalne i dawał sanitarne, ale w pierwszej kolejności schodziły z planu sanitarne. Więc jeżeli będziecie podchodzić do tego tak, że byle to była lożka, żeby było więcej pieniędzy, to nie będziecie mieli dzików, pamiętajcie o tym. Wybijecie go momentalnie. Oczywiście dzik się odrodzi. Ja nie mówię, że się nie odrodzi, ale ja widzę, co jest u mnie. Inaczej, cofnijcie się 4 lata wstecz do odcinków moich. Zobaczcie, ile było dzików. Teraz tych dzików jest mniej, zdecydowanie mniej, ale są.
Ja dlatego ja sam kiedyś strzelałem, no nie chcę wam mówić ile, ale ci co mnie znają, to wiedzą ile ja kiedyś strzelałem dzików. Natomiast teraz nie strzelam nawet 20% tego. Nawet 20%. To samo się tyczy jeleni. Chociaż jeżeli na dzień dzisiejszy stan jelenia jest mega, u nas jelenia jest bardzo dużo. Ale dzik został przestrzelany i to nie jest jakby tylko problem mojego koła, tylko we wszystkich kołach dookoła został przestrzelany. Oczywiście trzeba go trzymać na normalnym poziomie. Nie możemy dopuszczać, żeby tego dzika było nie wiadomo ile. Bo nie wytrzymamy tego ani gospodarka łowiecka, ani rolna, leśna do dzika nie ma za dużo nic. Natomiast rolnicy tego nie wytrzymają i koła nie wytrzymają. Ale nie możemy doprowadzić do stanu, żeby tego dzika nie było. Pytanie, ile go ma być? Ma być go tyle, na ile pozwala łowisko i pozwalają finanse koła. Tyle go powinno być. Ale strzelanie do dzików bez opamiętania jest idiotyzmem, jest po prostu chore. Dla mnie to jest chore. Jeżeli macie sprzęt termowizyjny, nawet do patrzenia, do obserwacji i na broni macie nokto, to jesteście w stanie wybrać tego dzika. Idziemy w ten głupi okres, taki ciężki okres do polowania, bardzo. Maj, koniec maja i czerwiec są najtrudniejsze miesiące do polowania. Najtrudniejsze. Wszystko będzie wielkie, wysokie i to, co będzie pierwsze wychodziło, to będą lochy. Więc naprawdę zastanówcie się. Zastanówcie się. Dobra, przepnę się. Oczywiście nie kieruję tych słów do każdego z was, tak? To nie jest tak, że ja kieruję te słowa do każdego z was i mówię, że macie, że wszyscy tak robią, ale są osoby, gro osób, które tak robią. Które po prostu jadą i strzelają dla pieniędzy. Co ciekawe, powiem wam jako ciekawostkę, bo za te pieniądze, które ja na przykład dostałem za sanitarne dziki, to w jeden kole kupiłem 2 ambony. Oczywiście do tego dołożyłem, jeszcze żeby nie było niejasności. I w tym kole, co jestem, też 2 postawiłem. I są to, oddałem do łowiska, oddałem do koła to, co wziąłem. A mało jest takich osób, które tak robią. Ja nie mówię, żebyście tak robili. To jest wasza wola, to dobra wola. Ale uważam, że nie zawsze trzeba na siłę tego dzika strzelić. Była okazja, można było, nie wiem, czy tam, może coś zobaczyć na tym filmie. Natomiast no nie zdecydowałem się. Powiedziałem, nie będę strzelał na siłę. Mariusz na przykład wysyła mi cały czas zdjęcia z fotopułapki od siebie, że przychodzą, bo tak przychodzą mu dziki, lochy z małymi, lochy jeszcze nie wyproszone i też nie jedzie i też nie strzela. A niektórzy są tacy, że byle dzik, koniec, tak? Byle kasa była. Dobra, bo się chyba za bardzo rozgadałem. Posiedzimy, przypiąłem na Infireja, zobaczymy, co się będzie działo. No i co? Dziki sobie poszły. Tak sobie tu siedzę, jest tak ciepła noc, pierwsza taka ciepła noc, że jakby to byłaby to noc księżycowa, to bym sobie siedział. Nawet bym się nie zastanawiał i siedziałbym sobie z lornetką, odpiąłbym tego Infireja, założyłbym z powrotem Zeissa i bym sobie tak siedział jak kiedyś 10 lat temu. Ale nie ma tego księżyca. I na co? Co wymyśliłem? No wymyśliłem tyle, że skoro one wyszły z tej trzciny i poszły w ten rzepak, no to muszą wrócić. Wiadomo, że nie wrócą za 10 minut, tylko sobie pójdą żerować całą noc. No i trzeba tu przyjechać rano. Jak wstanę, ustawię budzik, więc nie będę już się włóczył dzisiaj nigdzie, chociaż jest młoda godzina. Godzina jest, słuchajcie, 21. Więc przyjadę sobie tutaj rano, usiądę sobie tutaj od godziny, myślę, że o 5, bo to jeszcze będzie ciemno i poczekam na nie. Zobaczę, czy wrócą, czy nie wrócą. Jak wrócą, wtedy może w ciągu dnia uda się przede wszystkim nagrać. Będzie możliwość strzelania tego dzika, wybrania tego odpowiedniego, a może będą wracały jakieś inne dziki. Może coś wyszło z środowiska za mną i poszło tak, że ja nawet tego nie miałem prawa widzieć i będą tędy wracać. Wiadomo, że wrócą do ostoi swojej. Samolotem nie przylecą do góry, strzelać nie będziemy. Więc powinny tutaj zejść. Także co? Ja wam mówię daszbur. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zobaczymy, co tam wyjdzie nam z tego następnego odcinka. Pamiętajcie o tym, co mówiłem na początku. Zostawcie też łapę, komentarz. Kto nie subskrybuje, to kliknijcie subskrypcję, bo idziemy na 50 000. Mam taką cichą nadzieję, że
do rogaczy uda się te 50 000 zamknąć. No zobaczymy, ciężko będzie, ale jest szansa, więc dzięki Wam może otworzymy ten sezon rogaczowy już z 50 000 subskrybujących, a może troszkę później. Także co, ja Wam mówię też bur i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.